Witam serdecznie, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Jak Michał przestał żyć w ciemności. Pewnego dnia miasto, w którym mieszkał Michał, ale też wielu mieszkańców ogarnęła ciemność. Wyłączono prąd, coś się zepsuło we wszystkich elektrowniach i cały wieczór brakowało prądu. Ludzie sobie jakoś tam radzili. Mieli jeszcze latarki, tak większość miała jakieś świece w domu, więc zapalali latarki. Świece zaczęły pięknym światełkiem błyskać przez różne okna. Widać było, że ludzie sobie radzą. Ale następnego dnia elektryczności dalej brakowało. No i już z mniejszym zadowoleniem korzystali z tych latarek i świec i ze wszystkich dostępnych sposobów oświetlania. No ale cóż, było po prostu ciemno. Ale ciemności w mieście panowały całe pół roku. Po pół roku król, bo wszystko to się działo w królestwie Bajkowy Świat, ogłosił wszem i wobec, że muszą znaleźć światło w sobie. Oni się zastanawiali, co ten król oszalał, czy co? Światłem w sobie oświetlimy całe miasto? To niemożliwe. Ale Michał, który mieszkał tak trochę dalej od centrum miasta, w pięknym różowym domku, pomyślał, skoro król powiedział, że mamy znaleźć światło w sobie, to coś jest na rzeczy. Muszę zacząć szukać. I wtedy mu się przypomniało, że jego babcia mówiła mu bardzo często, kiedy był mały, że gdy człowiek ma brak możliwości dowiedzenia się czegoś, czy uświadomienia, trzeba, żeby rozmawiał wewnętrznie z Bogiem. A ponieważ Michał zawsze był taki wewnętrzny, często rozmawiał sam ze sobą, w związku z tym pomyślał, no to czas, żebym może porozmawiał z Bogiem, i zaczął rozmawiać z Bogiem. Pytał o wszystko, dostawał odpowiedzi, robił to, co było trzeba. Odpowiedź płynęła przez intuicję, zatem było łatwo złapać tą odpowiedź i wykonywał wszystkie polecenia. Robił tak dzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. I raptem w jego domu zabłysło światło. Tak naprawdę to dalej były zapalone świece, bo brak było elektryczności, ale on czuł jakoś tak sercem i przez serce, że w domu jest jasno. To nawet było irracjonalne, bo tyle samo świec stało na komodach, na różnych szafkach, na kominku, ale i tak było jasno. Zdziwił się. Coś jednak król powiedział prawdę. Aczkolwiek najpierw się zastanawiałem, czy faktycznie tak jest, ale jakoś to światło w moim sercu emanuje na zewnątrz i mimo, że te same świece, ale jest mi w duszy jaśniej. I mimo, że ciemno na zewnątrz, to jakoś się czuję bezpiecznie i wszystko wiem, co mam zrobić każdego dnia. Jest mi naprawdę bardzo dobrze. I tego dnia usiadł na parapecie okna ptak. Zastukał dziobem w szybę. Michał otworzył
Pyta, słucham. A ptak mówi do niego, wiesz, trzeba, żebyś dalej pytał o wszystko wewnętrznie, bo pół roku brak było światła i... No ale wczoraj włączyli. Tak, włączyli, wiem, ale jutro znowu wyłączą. Ojej, naprawdę? To jakaś awaria potężna. No tak, uprzedzam cię, bo być może przyjdzie ci do głowy, żeby już zrezygnować z pytania wewnętrznego, no wiem, bo wyglądało na to, że już światło będzie i już jest. No, jutro wyłączą światło. No dobrze, to będę pytać, powiedział Michał. I rzeczywiście, jak powiedział ptak, tak się zdarzyło i stało. Światło zostało wyłączone i Michał dalej pytał wewnętrznie. Po jakimś czasie zrobiło mu się tak jakoś jasno w głowie. Dziwne to było, ale prawdziwe. Jasno. I ta jasność w głowie, która była zrozumieniem wielu spraw i rzeczy, sprawiła, że w tej ciemności wieczorami poruszał się wyśmienicie, no tak jakby tysiące kandelabrów było wszędzie zaświeconych. Wszystko widział. I pewnego dnia usiadł i pomyślał, to bez względu na to, czy w mieście jest elektryczność i czy jasno jest w pomieszczeniach, bo tak naprawdę to jest taka przenośnia tego, co się zdarzyło w moim życiu. To chodzi o to, że gdy we mnie jest światło, to wszystko, mimo że na zewnątrz ma prawo być ciemność, doskonale widzę, bo o wszystko pytam wewnętrznie i dostając odpowiedzi, wiem, co i jak zrobić. Pewnego dnia Michał poczuł, że jego dusza stała się jakoś oświecona. Jakoś tak rozumiał wszystko w życiu i to, co się w nim zdarzało, i umiał i mógł wytłumaczyć, wyjaśnić każdemu, dlaczego, po co się coś zadziało, że postanowił podzielić się z tymi, którzy chcieli go słuchać, tym, co zdarzyło się w jego życiu. I wtedy światło w mieście zostało zreperowane. Ale ludzie, wiedząc, co Michał przeżył, doświadczył, zrealizował, w czym się spełnił w życiu, przychodzili do niego i pytali, bo mimo, że światło już wieczorami było w mieście, to miało prawo być czasami tak, że w ich życiu, w różnych sprawach i rzeczach panowała ciemność. A Michał dawał odpowiedzi na różne pytania, pytając wewnętrznie o to, co pytali go inni, i dawał odpowiedzi. I tak toczyło się Michała życie. Na wiele lat stał się takim doradcą i dawał rady każdemu, pomagając tym samym już też wychodzić z ciemności. Bo światło było wieczorami w mieście, ale w duszach ludzi, tych, którzy przychodzili po radę do Michała, miała prawo panować ciemność. Dziękuję. Koniec bajki.